Cześć, witam Was w świetnych rozmowach TopMed. Nazywam się Sylwia Olekszy, a moim dzisiejszym gościem jest projektantka wnętrz Matylda Jandy, właścicielka biura projektowego Molko z Poznania, a także wykładowczyni w Szkole Projektowania Wnętrz On-Arch. Jak wiecie, współczesne wnętrza często buduje się światłem i to nie tylko lampami, światłem dekoracyjnym, a liniami świetlnymi, światłem ukrytym czy zintegrowanym z architekturą. Dziś właśnie rozpoczynamy cykl rozmów o tym, jak projektanci pracują ze światłem i jak technologia LED wpływa na projektowanie wnętrz. No właśnie, Matylda, pierwsze pytanie do Ciebie. Czy światło w ogóle może zbudować przestrzeń, podobnie jak ściana czy materiał w projekcie? Oczywiście, że tak. Światło działa podobnie jak ściana, czy też jak materiały, których wykorzystujemy do aranżacji przestrzeni, tyle że w odróżnieniu od ściany czy tych materiałów robi to w sposób niematerialny. Światło potrafi wyznaczyć pewne strefy, potrafi zbudować proporcje, potrafi zwrócić naszą uwagę na jakieś konkretne elementy. Gdybym to miała zobrazować, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że siedzimy w jednym pomieszczeniu, które jest otwarte na drugie pomieszczenie. Powiedzmy salon, w którym mamy bardzo dużo światła włączonego w danej chwili, raczej wieczorem, i widzimy korytarz, który ma wszystkie światła wyłączone, czyli jest tak naprawdę czarną plamą. Światło zrobiło nam tam ścianę pomiędzy salonem a korytarzem. Możemy dzięki światłu właśnie budować pewne proporcje, czy też, nawet nie budować. W sposób taki właśnie niematerialny możemy sprawiać wrażenie, że pomieszczenie jest większe, mniejsze, tak? Możemy właśnie wydzielać strefy. W obecnym projektowaniu bardzo często stosuje się otwarte takie przestrzenie, tak? Czyli łączymy salon z jadalnią, z kuchnią taką otwartą, czy też aneksem, i dzięki zastosowaniu światła możemy właśnie te poszczególne strefy nawet wydzielić. Nadać im funkcję. Dokładnie. Damy więcej światła na przykład w kuchni, w jadalni zbudujemy tą przestrzeń przez dużą jakąś lampę nad stołem, a z kolei w salonie stworzymy takie dość przyjemne, relaksujące, wręcz intymne światło i każda z tych części jednego pomieszczenia będzie po prostu wydzielona, tylko i wyłącznie dzięki światłu. Jasne. A powiedz, czym jest według Ciebie dobrze zaprojektowane światło? Dobrze zaprojektowane oświetlenie składa się po prostu z kilku ważnych elementów. Pierwszy taki element to są warstwy, czyli rozłożenie oświetlenia na kilka poziomów, związanych tak naprawdę z naszym życiem i z tym, jak my funkcjonujemy w pomieszczeniach. I jest to na przykład oświetlenie ogólne, po prostu pozwalające nam na takie podstawowe czynności w pomieszczeniach. Druga taka warstwa istotna to jest oświetlenie funkcjonalne, inaczej mówiąc też zadaniowe. W kuchni będzie to oświetlenie, które mamy nad blatem kuchennym. Nie sposób pracować przy blacie kuchennym, korzystając tylko z oświetlenia ogólnego, ponieważ stojąc przy samym blacie, rzucamy już cień na ten blat z oświetlenia ogólnego, tak, bo ono świeci gdzieś nad nas, czy też za nami jest. W związku z tym zrobimy sobie po prostu ciemną plamę na blacie. Oświetlenie funkcjonalne, umieszczone na przykład pod szafkami wiszącymi, pozwoli nam wykonywać już precyzyjne zadania właśnie w kuchni. Podobnie jest w łazience. Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład w łazience korzystać tylko z oświetlenia ogólnego w momencie, kiedy wykonuję makijaż, czy też próbuję sobie ułożyć włosy. Potrzebuję wtedy oświetlenia typowo zadaniowego. No i trzecia warstwa to jest oświetlenie dekoracyjne, takie, które podkreśla pewne elementy we wnętrzu, buduje jakąś atmosferę, tak? Takie subtelne, delikatne oświetlenie, czyli 3 warstwy. Drugi ważny element to jest temperatura światła, którego używamy we wnętrzu. Tak bardzo ogólnie upraszczając, przy temperaturze mamy do czynienia ze światłem ciepłym, światłem neutralnym i światłem chłodnym. W projekcie jest bardzo ważne to, żeby takie światło, temperaturę światła dopasować zarówno do upodobań naszego klienta, jak i też do materiałów, które zostały we wnętrzu wykorzystane. Tu nawet korzystając ze stołu w naszym studio możemy zobaczyć, jak pięknie wygląda taki złoty kolor dębu w momencie, kiedy pada na nie delikatnie takie cieplejsze światło, a jak
Barwa tego dębu zmienia się w momencie, kiedy pada chłodniejsze światło, tak? Więc do materiałów o takich ciepłych, łagodnych barwach dopasowujemy raczej ciepłe światło, a tam, gdzie zależy nam na utrzymaniu bardziej surowego klimatu, gdzie mamy do czynienia z chłodniejszymi materiałami, stosujemy chłodniejsze. Dlatego, że jeżeli połączymy, to wiemy nawet z plastyki, tak? Jeżeli połączymy bardzo ciepłe barwy materiałów z chłodnymi, lekko niebieskimi odcieniami światła, to nam wyjdzie kolor zielony, a nie o to we wnętrzu chodzi. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna w projekcie, to jest natężenie, czy też upraszczając, siła, z jaką światło świeci. Chodzi o to, żeby do każdego pomieszczenia też odpowiednio dopasować to światło, żeby ono nam towarzyszyło w takiej mocy, jakiej w danym pomieszczeniu potrzebujemy. Inaczej oświetlamy korytarz, którym tylko przechodzimy z pomieszczenia do pomieszczenia, a zupełnie inaczej oświetlamy kuchnię czy też salon, gdzie właśnie to życie się toczy w sposób bardziej intensywny. I znowu tak? wracamy do funkcji pomieszczeń, jakie musimy Dokładnie. podkreślić Światłem. światłem. Tak. Następna rzecz, która jest istotna, to jest możliwość sterowania światłem i jego elastyczność, czyli dopasowywanie się go do tego, co robimy w ciągu dnia. Czegoś innego potrzebujemy właśnie późnym popołudniem, kiedy już na przykład lekko zapada zmrok, ale to życie jest intensywne, tak? Dzieciaki się bawią, my czytamy, żyjemy po prostu, a czegoś innego potrzebujemy wieczorem, kiedy już wszystko zmierza ku relaksowi, tak, wyciszeniu i tak dalej. Więc chodzi o to, żeby projekt też umożliwiał sterowanie światłem zgodnie z porami dnia, też z funkcjami, które się w tych wnętrzach toczą. Tutaj można zastosować oczywiście albo wiele warstw, ponownie do nich wracam, tak, i włączać, wyłączać niektóre z lamp, albo można też zastosować ściemniacze, czy chociażby rozwiązania inteligentnego domu. I ostatni element to jest tak naprawdę dobre dopasowanie zarówno form oświetlenia, czy też opraw, jak i ich kolorów, materiałów do tego, jak wygląda projekt, czyli zgranie stylistyczne, kolorystyczne oświetlenia z projektem. Czyli jest bardzo dużo elementów składowych, o których trzeba pomyśleć. I teraz właśnie kluczowe pytanie, na jakim etapie ty myślisz o oświetleniu, o świetle w danym projekcie? No tak naprawdę to myślenie, czy też rozmowy o oświetleniu ja zaczynam jeszcze przed samym projektowaniem, bo projektowanie to jest zadanie łączące w sobie to, czego oczekuje klient, to, co daje nam wnętrze, to, na co możemy sobie pozwolić. I te oczekiwania klienta właśnie w połączeniu z potencjałem wnętrza, to są wytyczne do stworzenia całego projektu oświetlenia. Zatem ja muszę porozmawiać z moim klientem, czego on oczekuje, co on lubi, jak żyje, żebym mogła dopasować właśnie te sceny oświetleniowe. I druga rzecz, ja muszę dobrze znać wnętrze, które projektuję, żeby połączyć te oczekiwania z tym, czego wymaga to wnętrze, żeby stworzyć idealny projekt. Zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy warstwowym oświetleniu. Gdybyś mogła jednym zdaniem powiedzieć, dlaczego w ogóle projektanci stosują warstwowe oświetlenie? Co im tak naprawdę to daje? Pierwsza rzecz to jest funkcjonalność, tak? Bo tak naprawdę projektanci głównie dbają o funkcjonalność wnętrz, czyli o to, żeby komfortowo, wygodnie w nich się żyło. Tak? Czyli warstwowość pozwala właśnie na to, żebyśmy my mogli w tych wnętrzach dopasować sobie, jak już mówiłam, oświetlenie do tego, co w danym momencie robimy. Czyli warstwy, tak jak mówiłam, chociażby oświetlenie ogólne i zadaniowe, pozwalają nam na przykład w łazience albo umyć ręce, skorzystać z toalety, czy też odwrotnie to powinno być i zrobić pranie, tak, posprzątać jako oświetlenie ogólne. Natomiast w momencie, kiedy chcemy właśnie przy lustrze już zrobić coś precyzyjnego, ten makijaż, fryzurę, ogolenie twarzy, założenie soczewek, jak w moim przypadku, to wymaga już oświetlenia bardzo takiego skierowanego na twarz. Czyli to już jest ta druga warstwa. Dodatkowo warstwy budują też głębię. To, co mówiłam zupełnie na początku, czyli to, że światło potrafi właśnie tworzyć niejako tą architekturę.
Możemy zbudować tę głębię właśnie przez to, że mamy kilka lamp do dyspozycji i możemy sobie je włączać, wyłączać, tak? Włączyć tylko światło ogólne, rozświetlimy całą przestrzeń. Włączymy tylko światło jakieś dekoracyjne, zwrócimy uwagę na jakiś konkretny element. I w ten sposób budujemy sobie też głębie. W Twoim ostatnim projekcie, zdaje się, też korzystałaś z warstwowości oświetlenia. Czy możesz jeszcze pokrótce opowiedzieć właśnie o tym projekcie i w kontekście właśnie wpływu tego oświetlenia warstwowego na efekt końcowy? Oczywiście. Zacznę może od ogólnego przykładu. Wyobraźmy sobie najpierw salon, w którym wisi wyłącznie jedna lampa. Nie ma warstw oświetlenia, tylko jedna dość intensywnie świecąca lampa. Jak ten salon będzie wyglądał? W momencie, kiedy ona jest włączona, to będziemy mieli dosyć dużą kulę światła wokół tej lampy. Wszystkie narożniki, również ściany będą kompletnie niedoświetlone. Tam będziemy mieli tak naprawdę dosyć ciemne plamy. To pomieszczenie zrobi się wręcz bezkształtne. W momencie, kiedy użyjemy tam kilku lamp, tak, i będziemy mieli światło ogólne, powiedzmy gdzieś przy suficie, ale kierunkowo rozłożone na wszystkie ściany, to po pierwsze pięknie tą przestrzeń rozświetlimy, zatem też ją powiększymy optycznie. Druga rzecz, że będziemy mogli podkreślić wybrane elementy, na przykład jeżeli jedna ze ścian będzie miała piękną tapetę, czy też będzie wisiał na niej jakiś konkretny obraz, to będziemy mogli bardzo mocno wydobyć to, tak? Przy jednym tylko intensywnym świetle wszystkie ściany będą takie same. Jeżeli będziemy mieli też jakieś lampy dekoracyjne, to też możemy podkreślić, czy jakiś piękny mebel, czy zbudować właśnie taką atmosferę przydatną wieczorem. W moim projekcie oczywiście mam zbudowane wszystkie warstwy. Oświetlenie ogólne opiera się tam głównie o oświetlenie typu spoty, czyli punktowe, i o lampy wiszące. Każdy z tych typów lamp ma oczywiście osobne włączanie, także użytkownicy będą mogli korzystać na przykład właśnie tylko ze spotów, czy tylko z lamp wiszących. Oświetlenie to zadaniowe, funkcjonalne, jest zbudowane chociażby przez oświetlenie pod szafkami wiszącymi w kuchni, nad blatami, przez oświetlenie takie LEDowe przy lustrach w łazience, czy też przez użycie bardzo ciekawego profilu w szafie, w garderobie przy sypialni. I oświetlenie dekoracyjne zbudowane jest tam bardzo mocno przy użyciu profili LEDowych, bo pojawiło się zarówno w obniżeniu sufitu, jak i jako takie oświetlenie liniowe, pionowe, pomiędzy dekoracyjnymi elementami na ścianie, w salonie, w sypialni czy w wiatrołapie. I w witrynach, z tego co pamiętam, O też tak. pięknie podkreślało charakter. Tak, użycie właśnie w witrynie spowodowało, że po pierwsze ta witryna zrobiła się lżejsza w odbiorze, bo materiał typu właśnie taki jak szkło, po prostu podświetlony pięknie, a od razu robi się taki leciutki, lekko unoszący. No dodatkowo też fajnie zostały przez to podświetlone te elementy, które są tam poustawiane, wyeksponowane. A jeszcze chciałam Ciebie zapytać, jak światło wpływa ogólnie na nastrój we wnętrzu? Jak wpływa na nasz nastrój też? Czy zechciałabyś rozwinąć jeszcze tą myśl? No, jeżeli chodzi o budowanie nastroju, to tak naprawdę tutaj dużą rolę pełnią właśnie dwa te atrybuty oświetlenia. Pierwszy to jest temperatura, dlatego że światło ciepłe sprzyja relaksowi, odprężeniu, buduje taką łagodną, miłą atmosferę. Natomiast światło neutralne sprzyja koncentracji, trochę nas tak jakby wypełnia energią. W związku z tym też stanowi taki element, który gdzieś jest pobudzający, tak, ładujący. Mobilizuje do pracy. czyli Mobilizujący, dokładnie. biurkiem. Druga rzecz, która buduje ten nastrój, to jest właśnie ta siła świecenia. Wyobraźmy sobie właśnie takie puste pomieszczenie, w którym absolutnie nie ma mebli, tylko mamy białe ściany, biały sufit, białą podłogę i różne rodzaje oświetlenia. Zupełnie inaczej w tym pomieszczeniu będziemy się czuli w momencie, kiedy włączymy jakieś delikatne, subtelne, liniowe podświetlenie w ciepłej barwie. Mimo że pomieszczenie jest białe, mimo że jest puste, poczujemy się
odprężeni, zrelaksowani, będziemy czuć się komfortowo. A teraz wyobraźmy sobie, że w tym pomieszczeniu włączymy bardzo intensywne, zbyt ostre wręcz oświetlenie w neutralnej albo chłodnej barwie. Poczujemy się tak naprawdę jak na sali operacyjnej, tak? Zaraz coś niepokojącego nam się może wydarzyć. Także zarówno temperatura, jak i to natężenie mają ogromny wpływ na to, jak my właśnie się w tym pomieszczeniu czujemy, tak? A powiedz jeszcze, dlaczego projektanci w niektórych projektach ukrywają źródła światła? To wszystko jest uzależnione od koncepcji danego projektu, tak? Dlatego powiedziałaś też niektórych. Może to zależeć zarówno od stylu, w jakim to wnętrze jest budowane, dlatego że na przykład style gdzieś tam wywodzące się od stylu klasycznego uwielbiają detale. Tak? Nawet bym powiedziała taki przesyt dekoracjami, detalami, szczegółami. Im więcej, tym lepiej. Dokładnie. I wtedy sporo tych opraw się w projekcie pojawia. Z kolei projekty nowoczesne, czy też wręcz minimalistyczne nie lubią zbyt wielu form. Wtedy ukryte oprawy powodują, że to wnętrze właśnie jest wypełnione taką harmonią, a takie łagodne te formy. Może być też taka koncepcja, która jest zbudowana powiedzmy wokół jakiegoś konkretnego elementu. Wyobraźmy sobie, że jest to jakaś duża, wręcz spektakularna lampa nad stołem. Ona nie potrzebuje konkurencji, tak? Więc budowanie wtedy pozostałego oświetlenia, chociażby tego ogólnego, jakimiś dodatkowymi oprawami zaburzy tą koncepcję. I wtedy idealnie sprawdzają się oprawy liniowe, czy też właśnie na przykład szynoprzewody z jakimiś drobnymi oprawami kierunkowymi. No właśnie, świetnie, że wywołałaś ten temat, bo moje kolejne pytanie nawiązuje właśnie do roli oświetlenia liniowego w nowoczesnych projektach. Jak sądzisz, dlaczego ono odgrywa aż tak ważną rolę właśnie w tych nowoczesnych projektach wnętrz? Chodzi o to, że układy czy też formy nowoczesnych wnętrz właśnie bazują na tym, że forma jest uproszczona. W związku z tym projektanci bardzo często idą w tę stronę, żeby oświetlenie działało, ale było wręcz niewidoczne. Dlatego oświetlenie liniowe, zarówno widoczne jakby z pozycji sufitu, jednak zlicowane z sufitem, bardzo dobrze się w takich projektach Bądź sprawdza. wręcz schowane. Albo W właśnie ścianach, w płytach, tak, w sufitach. Dokładnie w obniżeniach sufitów, czy też właśnie w jakichś tam przedściankach, wysunięciach, za jakichś mebli i tak dalej. Takie oświetlenie bardzo dobrze się sprawdza i ono wtedy może pełnić zarówno tę rolę oświetlenia ogólnego, warstwę oświetlenia ogólnego, jak i też może być tym oświetleniem dekoracyjnym. Jest po prostu bardzo uniwersalną formą, stąd nasze zamiłowanie do oświetlenia liniowego. Matylda, chciałabym jeszcze zaprosić cię na koniec na szybką piłkę, szybkie pytanie i prosiłabym cię, żebyś odpowiedziała spontanicznie i krótko na moje pytania. Pierwsze. Jedna rzecz, której klienci nie rozumieją w oświetleniu, to Nie rozumieją, że oświetlenie, czy też projekt oświetlenia to jest cała scenografia, cały scenariusz, a nie pojedyncza lampa i często skupiają się na wyborze jednej lampy, zamiast myśleć o tym, że musimy zaprojektować tych lamp kilka bądź kilkanaście. najczęstszy błąd w projektowaniu oświetlenia. Zły dobór temperatury oświetlenia i zły dobór natężenia, czy też siły świecenia. Ciepłe czy naturalne światło? Ja wolę ciepłe, ale naturalne też się sprawdza. Światło punktowe czy liniowe dla ciebie? Jedno i drugie, wszystko zależy, co próbuję zbudować. Liniowe pięknie się sprawdza w oświetleniu ogólnym, punktowe buduje dramatyzm. Minimalizm czy dekoracyjne lampy? Ja stawiam na minimalizm, ale to moje osobiste upodobanie. Matylda, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Była naprawdę inspirująca. Ja również bardzo dziękuję. Jeśli wam też się podobało, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, tak żeby nie przegapić kolejnego spotkania. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.